Dzień dobry, mam na imię Sylwia. I am happy to see you again. Today we have a lesson number 7, numer 7. In the lesson number 6, numer 6, we learned food and drink products and the accusative case. Let's check what you remember. Co to jest? Very good. To jest ser żółty. Very good. Co to jest? To jest mleko. Very good. To jest mleko. Co to jest? To jest makaron. Very good. To jest makaron. Bardzo dobrze. Let's move on to the verbs. What does lubić mean? Lubić. To like. Very good. What does woleć mean? Woleć. To prefer. Very good. What does czekać na mean? Czekać na. To wait for. Very good. And what does chcieć mean? Chcieć. To want. Very good. Bardzo dobrze. Okay, now please tell me which form is correct. Poproszę chleb, chleba or chlebem. Poproszę chleb, chleba or chlebem. Very good. Poproszę chleb. Very good. Kupuję kawa, kawą, kawę. Kupuję kawa, kawą, kawę. Very good. Kupuję kawę. Now lubię arbuza, arbuzem, arbuz. Lubię arbuza, arbuzem, arbuz. Very good. Lubię arbuza. Very good. Okay, I see that you are good students and you remember everything. So today I am going to teach you the genitive case. In Polish, we use the genitive case when we say nie jem, nie piję, nie lubię, nie mam, nie kupuję, nie chcę. Please remember, jem plus the accusative case. Nie jem plus the genitive case. Piję plus the accusative case. Nie piję plus the genitive case. Mam plus the accusative case. Nie mam plus the genitive case. Chcę plus the accusative case, but nie chcę plus the genitive case. We also use the genitive case after the verbs szukać, szukać, używać, używać, potrzebować, potrzebować, słuchać, słuchać, uczyć się, uczyć się, or just uczyć. Before we start talking about the rule, we can conjugate these important verbs together. Let's start with the verb szukać. Ja szukam. Please repeat. Ja szukam. Ty szukasz. Ty szukasz. On szuka. Ona szuka. Ono szuka.
Pan szuka. Pani szuka. My szukamy. My szukamy. Wy szukacie. Wy szukacie. Oni szukają. One szukają. Państwo szukają. Very good. When you want to ask a question, who are you looking for? Or what are you looking for? You say, kogo szukasz? Or kogo pan szuka? Kogo pani szuka? Or czego szukasz? Czego pan szuka? Czego pani szuka? Kogo means who, but it's formed in the genitive case. And czego means what. And again, it's formed in the genitive case. Let's move on to the verb używać. This verb belongs to the same type of the conjugation, so we use the same endings. Ja używam. Ja używam. Ty używasz. Ty używasz. On używa. Ona używa. Ono używa. Pan używa. Pani używa. My używamy. My używamy. Wy używacie. Wy używacie. Oni używają. One używają. Państwo używają. Now we can make questions. Czego używasz? Actually, we don't say kogo używasz. We just say czego używasz. Very good. Let's move on to the verb słuchać. This verb also belongs to the same type of the conjugation. Ja słucham. Please repeat. Ja słucham. Ty słuchasz. Ty słuchasz. On słucha. Ona słucha. Ono słucha. Pan słucha. Pani słucha. My słuchamy. My słuchamy. Wy słuchacie. Wy słuchacie. Oni słuchają. One słuchają. Państwo słuchają. Let's make the questions. Kogo słuchasz? Kogo pan słucha? Kogo pani słucha? Or czego słuchasz? Czego pan słucha? Czego pani słucha? Or czego ona słucha? Very good. Now the time for the verb potrzebować. Ja potrzebuję. Please repeat. Ja potrzebuję. Ty potrzebujesz. Ty potrzebujesz. On potrzebuje. Ona potrzebuje. Ono potrzebuje. Pan potrzebuje. Pani potrzebuje. Very good. My potrzebujemy. My potrzebujemy. Wy potrzebujecie. Wy potrzebujecie.
Oni potrzebują. One potrzebują. Państwo potrzebują. Very good. And now the time for questions. Kogo potrzebujesz? Or kogo pan potrzebuje? Kogo pani potrzebuje? And czego potrzebujesz? Czego pan potrzebuje? Czego pani potrzebuje? And the verb uczyć się. Please repeat. Ja uczę się. Ja uczę się. Ty uczysz się. Ty uczysz się. On uczy się. Ona uczy się. Ono uczy się. Pan uczy się. Pani uczy się. My uczymy się. My uczymy się. Wy uczycie się. Wy uczycie się. Oni uczą się. One uczą się. Państwo uczą się. Let's make the question. Czego się uczysz? Or czego pan się uczy? Czego pani się uczy? You should know that when we drop się from the verb means to teach. So we can use the verb uczyć without się. The conjugation is the same. Ja uczę, ty uczysz, on uczy, ona uczy, ono uczy, pan uczy, pani uczy. My uczymy, wy uczycie, oni uczą, one uczą, państwo uczą. We can ask, kogo uczysz? Or kogo pan uczy? Kogo pani uczy? Or czego uczysz? Czego pan uczy? Czego pani uczy? Let's proceed to the next function of the genitive case. We also use the genitive case after the preposition bez, which means without, do, which means to, and z, which means from. Now the time to teach you the endings. I am going to compare the nominative case and the genitive case. We can start with the masculine gender. You say, to jest dobry nauczyciel, but potrzebuje dobrego nauczyciela. Dobrego nauczyciela. To jest mały kot. Szukam małego kota. Szukam małego kota. To jest słodki arbuz. Nie jem słodkiego arbuza. Nie jem słodkiego arbuza. To jest mały hamburger. Nie jem małego hamburgera. Nie jem małego hamburgera. To jest listopad. Nie lubię listopada. Nie lubię listopada. To jest piękny Gdańsk. Jadę do pięknego Gdańska. Jadę do
pięknego Gdańska. To jest nowy mail? Nie mam nowego maila. Nie mam nowego maila. To jest Facebook? Nie używam Facebooka. Nie używam Facebooka. To jest stary laptop? Nie chcę starego laptopa. Nie chcę starego laptopa. To jest klucz? Szukam klucza. Szukam klucza. To jest smaczny jogurt? Nie mam smacznego jogurtu. Nie mam smacznego jogurtu. To jest drogi ryż? Nie kupuję drogiego ryżu. Nie kupuję drogiego ryżu. To jest sok pomarańczowy? Nie piję soku pomarańczowego. Nie piję soku pomarańczowego. To jest poniedziałek? Nie lubię poniedziałku. Nie lubię poniedziałku. To jest nowy samochód? Nie mam nowego samochodu. Nie mam nowego samochodu. To jest nowy problem? Nie mam nowego problemu. Nie mam nowego problemu. To jest duży sklep? Idę do dużego sklepu. Idę do dużego sklepu. As you can see, we use the endings ego or iego in the adjective. We use the ending iego after k or g. And we can add the ending a or the ending u to the noun. We use the ending a when we talk about animate nouns. In this way, we say potrzebuję nauczyciela or nie mam kota. We also use the ending a when we talk about countable vegetables and fruits. In this way, we say nie lubię pomidora, nie jem banana. And we use the ending a when we talk about meat or meals with meat. In this way, we say nie chcę kotleta, nie zamawiam hamburgera. We also use the ending a in month names. In this way, we say nie lubię listopada, nie lubię października. And we usually use the ending a in names of Polish cities. In this way, we say jadę do Gdańska, jadę do Krakowa, jadę do Poznania. We also use the ending a when we talk about new electronic devices. In this way, we say nie używam laptopa, nie chcę tego smartfona. And sometimes it's hard to name the category. For example, we say nie piszę maila, nie używam Facebooka. We use the ending u when we talk about uncountable nouns, mass nouns, or liquid substances. In this way we say nie piję soku,
nie kupuję ryżu, nie ma problemu. We also use the ending u in days of the week. In this way we say nie lubię poniedziałku or do wtorku. See you on Tuesday. And we also use the ending u in room names or buildings. In this way we say idę do pokoju, idę do salonu, idę do sklepu, idę do hotelu. Let's move on to the feminine gender. You say, to jest biała kawa, nie piję białej kawy. Nie piję białej kawy. To jest woda gazowana, nie chcę wody gazowanej. Nie chcę wody gazowanej. To jest dobra nauczycielka. Potrzebuję dobrej nauczycielki. Potrzebuję dobrej nauczycielki. As you can see, we use the ending a or ea in the adjective. We use the ending ea after k and g. In this way we say wysokiej or drogiej. And we use the ending y or the ending i at the end of the noun. We use the ending y after hard consonants, and we use the ending i after k, g, l, y, and soft consonants. Please remember that before you add the endings of the genitive case, you have to drop the ending a from the adjective and the ending a from the noun. In this way, you say nie chcę białej kawy instead of nie chcę białej kawy. So that's very important. First of all, we have to drop last letter from the adjective and from the noun. Then you can add the new ending. Let's move on to the neutral gender. You say, to jest ciepłe mleko. Nie chcę ciepłego mleka. Nie chcę ciepłego mleka. To jest drogie wino. Nie kupuję drogiego wina. Nie kupuję drogiego wina. To jest ważne spotkanie. Nie mam ważnego spotkania. Nie mam ważnego spotkania. To jest ładne imię. Ona nie ma ładnego imienia. Imię is not regular, so you have to change more than last letter. Ona nie ma ładnego imienia. To jest interesujące muzeum. Szukam interesującego muzeum. Szukam interesującego muzeum. As you can see, we use the ending ego or ego at the end of the adjective. Of course, we use the ending ego after k or g. And we change the endings o, e,
into the ending a. In this way we say mleko, but nie piję mleka. Spotkanie, nie mam spotkania. Imię, ona nie ma ładnego imienia. And the nouns with ending at the end stay the same. So we don't change the form of the noun with the ending And again, please remember that before you add the ending of genitive, you have to drop gender letters. So you have to drop last letter from the noun and last letter from the adjective. Now the time for practice. I'm going to present the verb, the adjective and the noun in the nominative form, and please try to make the sentence in the genitive case. Let's start. Ja szukać dobry nauczyciel. Ja szukać dobry nauczyciel. Okay, please think. Nauczyciel is masculine. Animate. Exactly. Ja szukam dobrego nauczyciela. Ja szukam dobrego nauczyciela. Very good. Monika, nie pić czarna kawa. Monika, nie pić czarna kawa. Kawa is feminine. Very good. Monika nie pije czarnej kawy. Monika nie pije czarnej kawy. Very good. On potrzebować szampon i krem. On potrzebować szampon i krem. Szampon and krem are masculine. These are liquid substances. So you say Exactly. On potrzebuje szamponu i kremu. Very good. On potrzebuje szamponu i kremu. Exactly. On uczyć się język polski. On uczyć się język polski. Please remember, język it's a noun, polski it's an adjective. Język noun, polski adjective. On uczy się języka polskiego. On uczy się języka polskiego. And państwo uczą się języka polskiego. But I can say ja uczę języka polskiego. Because ja jestem nauczycielką. So ja uczę języka polskiego. That's all for today. Thank you. Dziękuję. In the lesson number 8, we are going to still practice the genitive case, but I'm going to teach you how to answer the question, where are you from? What is more, I am going to show you the names of languages with the verb znać and the verb mówić. So, dziękuję bardzo. Thank you very much. Have a nice day. Miłego dnia and do zobaczenia. See you.